Panie Piotrze, przede wszystkim ogromne gratulacje. Kiedy rozmawialiśmy po pierwszym etapie, opowiadał Pan o tym, że kiedy szukał Pan repertuaru, musiał Pan poczuć, że dany utwór jest w jakiś sposób Pana, że do Pana przemawia. Zastanawiam się, czy tak też było z koncertem F-moll? Oj tak, to jest właściwie utwór, który gram, właściwie teraz mija ponad 10 lat, odkąd zagrałem go po raz pierwszy, to było w październiku 2015 roku. Także jest to mój bardzo wieloletni przyjaciel. I cieszę się zawsze, jak go mogę wykonać, ponieważ jest to chyba jeden z najpiękniejszych utworów napisanych kiedykolwiek na fortepian. Jeśli chodzi o poloneza fantazję, no tutaj nie miał Pan zbyt wiele do powiedzenia, jeśli chodzi o ten wybór. Jak ocenia Pan tę decyzję o pojawieniu się tego utworu w finale? To była ciekawa koncepcja i trochę czułem się tak, jakbym wykonywał bisa przed jeszcze zagraniem koncertu, bo orkiestra siedziała na scenie. Więc było to specyficzne uczucie. Zdarzało mi się oczywiście grywać recitale przed koncertami, ale nigdy to nie było z orkiestrą na scenie w tej koncepcji, więc ciekawe doświadczenie. Myślę, że obecność muzyków też w jakimś sensie pianisty zawsze nobilituje, jednak siedząc na scenie z nimi, wiedząc, że oni słuchają każdej nuty i wiedzą dokładnie w jaki sposób tak naprawdę, mimo że nie są pianistami, należy zagrać, bo to nie ma najmniejszego znaczenia, czy grają na skrzypcach, czy na fortepianie, bo jednak są świetnymi muzykami. Zawsze człowieka nobilituje w jakimś sensie, więc ciekawa koncepcja, jest to przepiękny utwór, jest to utwór, który jest jednym z najbardziej zawiłych i enigmatycznych tak naprawdę Fryderyka Chopina. Bardzo złożony, bardzo często wykraczający poza jakieś ramy tego poloneza i nawet tak naprawdę czasami poza ramy fantazji. Właściwie to jest taka... Taki polonez, który gdzieś rodzi się, ale w końcu się nie rodzi, właśnie nie wiadomo o co chodzi w tym utworze. Tak jest bardzo enigmatyczny i myślę, że trudno jest w nim odnaleźć właśnie ten aspekt. Czy przejście z tego ostatniego Chopina, jak mawia się o tym utworze, do stylu Briand było jakiegoś rodzaju wyzwaniem? Na pewno zawsze zmiana stylu podczas jednego koncertu tak raptownie jak wykonanie poloneza fantazji, a potem koncertu zaraz po sobie jest oczywiście wyzwaniem, natomiast polonez fantazja też zostawia wiele pytań i myślę, że zadaniem wykonawcy nie do końca jest na nie w 100% odpowiedzieć. Ja myślę, że utwór też powinien zostawić w słuchaczu pewne zawieszenie i tym różni się polonez fantazja od koncertu F-moll. Koncert F-moll jest utworem, który ma kropkę, ma wręcz wykrzyknik na końcu i myślę, że to jest piękny kontrast. Konkurs chopinowski w Polskim Radiu. Dwójka. Jesteś na miejscu.